Czy zwykła witamina może mieć coś wspólnego z chorobą tak skomplikowaną jak nowotwór? Odpowiedź nie brzmi ani zdecydowanie tak, ani zdecydowanie nie. Jest znacznie ciekawsza, bo pomiędzy dwoma skrajnymi mitami, suplementy leczą raka i drugi mit, odżywianie witaminy nie mają żadnego znaczenia, istnieje ogromny obszar rzeczywistej nauki. Naukowcy badają m.in. wpływ witamin na stres oksydacyjny, na odporność, na procesy zapalne, na różnicowanie się komórek, na ekspresję genów, uszkodzenia DNA. Istnieje, kochani, też praktyka, doświadczenie wieloletnie. One dowodzą, że mądre, rozsądne wspomaganie organizmu poprzez jego oczyszczanie i dożywianie ma ogromny sens. A więc na koniec jeszcze tego krótkiego wstępu. Uwaga, to o czym tu mówimy oznacza dwie podstawowe prawdy. Medycyna konwencjonalna nie ma absolutnie panaceum na tę chorobę. Witaminy, minerały i ogólnie suplementy nie są lekami na raka. Dlatego dzisiaj oddzielimy troszeczkę fakty od mitów. Cześć kochani, jak zawsze taki wstępik, a dopiero się z wami witam. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie oczywiście. Wiecie doskonale, przynajmniej ogromna większość z was wie, że od wielu, wielu lat, od ponad 30 lat zajmuję się profilaktyką zdrowotną. To jest moja pasja, po prostu poznaję różnego rodzaju wiedzę. Ta wiedza jest mi dostarczana w jakiś nieprawdopodobny sposób. Tak prawdę mówiąc, jeżeli mówimy o raku, to znowu będę tutaj pokazywał tą moją książkę. Jedną oczywiście z wielu. Czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie? I bardzo ważny tytuł, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, bo jedno i drugie, czyli nowotwory i zakwaszenie organizmu mają bardzo dużo wspólnego. Od tego się zaczyna, na tym się po prostu kończy. I tyle. Czy komuś to się podoba, czy się nie podoba? Po prostu za dużo wiem na ten temat. Mam dużo doświadczeń, że tak powiem, przepraszam, że tak powiem, na wielu ludziach, którym przyszło mi się po prostu pomagać. Nie zawsze skutecznie. I nieraz powtarzam, medycyna też jest bezsilna. Ciągle te same liczby. Mamy rok 2026, 200 000 zachorowań rocznie na nowotwory, 100 000 ludzi umiera. Rok 2035-40 będzie podobno zachorowywać 300 000 ludzi albo i więcej i z tego 150 000 albo i więcej będzie umierać z powodu nowotworów. Przy okazji, każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. O tym oczywiście bardzo dokładnie piszę w tej mojej książce i namawiam was, absolutnie namawiam, żebyście skorzystali z tej wiedzy, która jest tu zawarta, dlatego że to było zbierane przez niesamowicie długi okres czasu. Pewne rzeczy mi się ustawiały, natomiast nie oznacza to, że to jest stara wiedza jakaś. Nie, to jest najnowsza wiedza, jest masa linków, masa różnych cytatów ze źródeł naukowych, wypowiedzi lekarzy itd., itd. Ale o czym będziemy dzisiaj mówić, kochani? No właśnie o tym, czy zwykła jakaś tam witamina może pomóc nam po prostu przy raku. I co, witamina jest lekiem? Nie. A czy Janusz Dąbrowski jest w ogóle lekarzem, że się wypowiada na takie tematy? Nie, nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem, żeby dotarło do tych, którzy chcieliby próbować mi złapać za coś tam. Nie, nie zajmuję się kompletnie leczeniem. Ja co najwyżej popularyzuje naukę, popularyzuje wiedzę na temat nowotworów, na temat tego, jak można sobie skutecznie poradzić. Mówię też oczywiście o tym, co robi oficjalna medycyna i tak dalej, i tak dalej. I gdzie leży prawda? A prawda jak zwykle leży po środku, bo często spotykają się dwa ekstremizmy. Jeden ekstremizm czysto medyczny, żadnych suplementów i tak dalej, i tak dalej.
co jest ewidentną bzdurą i kochani, no jeżeli na przykład jest coś takiego jak World Cancer Research Fund, czyli Światowy Fundusz Badań nad Rakiem, gdzie mówią wyraźnie, żadnych suplementów, żadnego wspomagania, wystarczy tylko odpowiednia dieta, co w moim świecie jest wielką bzdurą, po prostu idiotyzmem. A po drugiej stronie jest inny ekstremizm. Wywalić medycynę, tylko jakieś tam powiedzmy amigdalina, czyli witamina B12 tylko, albo kapsaicyna jedynie w oleju, czyli papryczki w oleju i tylko pić to cię uratuje. Druga bzdura. Jak zwykle prawda leży po środku, my się tym zajmiemy. I te dwa ekstremizmy się przyciągają, kochani, się żywią, bo jedni, drudzy mają w związku z tym kontrargumenty, bo ci po stronie medycyny od razu mówią, zobaczcie, co to są za idioci, szarlatani i tak dalej. Poniekąd mają rację. Po drugiej stronie ci naturalsi, pozorni naturalsi mówią, zobaczcie, co wyprawia medycyna i też mają rację. Ale to jest pożywka dla nich i oni zwalczają się. Ja mówię, najlepiej iść po prostu środkiem drogi. To przynajmniej będę widział, co mi grozi z każdej strony, z prawej i z lewej. I nie ma czegoś takiego, że i jedna i druga strona, może w ten sposób powiem, nie widzi jakby całego człowieka, tylko widzi szczątek, kawałek. Dla jednych oczywiście medyczne sposoby na zasadzie wytnij, otruj, spal są wyłącznie do stosowania, a dla drugich też jakaś cudowna pigułka metaforyczna w postaci tego czy tamtego jakiegoś pojedynczej substancji to sprawa załatwiona. Nie, nie ma czegoś takiego. Trzeba sobie wybić to z głowy. Ale o czym dzisiaj, kochani? Udostępnię ekran za chwileczkę i pokażę. Przytoczę pewne fragmenty bardzo ciekawego artykułu. Oczywiście National Library of Medicine i tak dalej. Chodzi o rolę witamin A, C, D i tak dalej w prewencji raka i w terapiach. Więc tutaj jest artykuł, klasyk, że tak powiem, oryginalny. No i jest, słuchajcie, oczywiście tłumaczenie. Rola witamin A, C, D, E w profilaktyce terapii nowotworów. Potencjał terapeutyczny i mechanizmy działania. Nie będę tego artykułu oczywiście odczytywał w całości, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo on jest bardzo obszerny i miejscami bardzo trudny, ale skupimy się tylko na pewnych faktach. Jeżeli jeszcze raz powtarzam, World Cancer Research Fund mówi żadnej suplementacji, żadnych witamin, żadnych minerałów, żadnego wspomagania, to tutaj w tym artykule znajdziemy badania naukowe. Jakie? To zaraz się o tym przekonacie. Zaczynamy. Rak. Czytaj nowotwory. Jeszcze raz powtarzam, że te pojęcia rak, nowotwór to są w mediach przynajmniej, w naszym rozumowaniu takie pojęcia równoznaczne, ale jeszcze raz powtarzam. Każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. Rak, wiodąca globalna przyczyna śmiertelności, powstaje w wyniku złożonych interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Od razu powiem tak, czynnikami genetycznymi, ale tak nie do końca, napędzających niekontrolowany wzrost komórek. W obliczu istniejących ograniczeń terapeutycznych witaminy stały się obiecującymi kandydatami w profilaktyce i leczeniu raka. Niniejszy przegląd koncentruje się na witaminach A, C, E i D ze względu na ich działanie ochronne przeciwko różnym typom nowotworów. Są one niezbędne jako ludzkie koenzymy metaboliczne. Poprzez krytyczną analizę badań przedklinicznych i klinicznych za pośrednictwem PubMed i Google Scholar przeanalizowano wpływ tych witamin na terapię przeciwnowotworową, odkrywając ich skomplikowane mechanizmy działania. Co ciekawe, witaminy wpływają na funkcje odpornościowe, obronę antyoksydacyjną, stany zapalne i regulację epigenetyczną, potencjalnie poprawiając wyniki leczenia poprzez wpływ na zachowanie komórek oraz przeciwdziałanie stresowi i uszkodzeniom DNA.
zaobserwowano obiecujące wyniki badań klinicznych. Jednak dalsze, dobrze kontrolowane badania są niezbędne do walidacji ich skuteczności. Zgadza się, potrzebne są dalsze badania, określenia optymalnych dawek i opracowania kompleksowych strategii profilaktyki leczenia raka. Spersonalizowane strategie suplementacji oparte na wiedzy medycznej mają kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników zarówno w kontekście klinicznym, jak i przedklinicznym. Niemniej jednak wciąż brakuje jednoznacznych dowodów na skuteczność witamin w zapobieganiu i leczeniu raka, co uzasadnia prowadzenie dalszych badań i eksploracji w tej fascynującej dziedzinie nauki. Na chwileczkę przerywam po prostu to czytanie i przypomina mi się taka sytuacja sprzed wielu, wielu lat, praktycznie chyba przed 20 paru lat. Siedzę sobie otóż w bibliotece miejskiej w Ełku, szukam różnej wiedzy na takie tematy. Napatoczył mi się najnowszy wówczas numer Newsweeka i artykuł, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale w każdym razie było coś takiego, że witamina A i E kompletnie nie zapobiegają rakowi. No i tam oczywiście całe wywody, jakieś badania, Boston Medical College School, coś tam i tak dalej. Wnioski były jednoznaczne. W żadnym wypadku witamina A i E, czytaj, i pozostałe witaminy nie leczą raka. A kto powiedział, że witaminy mają leczyć raka? Witaminy w ogóle nie leczą raka. Oprócz tego trzeba leczyć ludzi, a nie choroby. Od tego trzeba zacząć. Więc jeżeli w ogóle ktokolwiek używa pojęcia leczenia raka, reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy albo wielu innych chorób, no to jest jakaś jedna wielka bzdura. Leczymy człowieka z chorób, a nie leczymy choroby. No, zastanówmy się, kochani, no, wy to doskonale rozumiecie. Więc jakaś logika językowa jest. No i w każdym razie witamina A i E kompletnie nie chronią przed nowotworami. Czytam raz, drugi, trzeci ten artykuł, a już miałem wiedzę, bo się naczytałem różnych książek, różne artykuły i tak dalej, że jest odwrotnie. Witamina A i E mają na przykład bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny, chronią przed wolnymi rodnikami, więc mogą zabezpieczać przed nowotworami. I dopiero po kilkakrotnym takim czytaniu wyjaśniło się. Była mowa w artykule o witaminach syntetycznych, a nie naturalnych. A co to za różnica? A jest. Bo można było powiedzieć, ale witamina czy syntetyczna, czy naturalna ma ten sam wzór chemiczny. Ale pytanie, czy w przyrodzie jakakolwiek substancja tego typu, jak na przykład witaminy, jakieś składniki mineralne występuje oddzielnie, w czystej, wyekstrahowanej postaci? Sami doskonale wiecie, że nie. Jeżeli mamy jabłko, jeżeli mamy marchewkę, pietruszkę i tak dalej, to jest tam cały konglomerat różnych białek, tłuszczowców, cukrowców, witamin, minerałów, oligoproantocyjanidyn, w ogóle polifenoli i tak dalej. I to wszystko jest poukładane takie jak matka natura, ewentualnie absolut, wszechświat, jak zwał, tak zwał, poukładało to. Po to, żeby to służyło zwierzętom i roślinom. I nam ludziom. Wszystko zostaje brane z gleby, bo w glebie jest masa różnego rodzaju składników, roślina to przerabia na inną postać strawną dla nas i koniec, kropka. I tu jest zasadnicza różnica. Witaminy syntetyczne czy witaminy naturalne. I co jeszcze oprócz witamin? No więc słuchajcie, wiadomo, że rak jest problemem zdrowotnym stulecia, będąc drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie po chorobach serca. Wraz ze wzrostem populacji świata i ogromnym postępem ludzkości w walce z przyczynami zgonów, które kiedyś zabijały ludzi we wczesnym okresie życia, liczba zgonów z powodu raka wzrosła z około 5,7 miliona w 1990 roku do 8,8 miliona w 2017 roku. Prawdą jest, że liczba zgonów z powodu raka rośnie, ale jednocześnie indywidualne wskaźniki śmiertelności spadają.
Jak jest definiowany rak? Rak jest definiowany jako nieregulowana proliferacja, namnażanie się i rozprzestrzenianie się komórek w organizmie, a jego liczba może sięgać bilionów tych komórek nowotworowych. Rak ma to do siebie, że ma tak zwany defekt apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Czyli te komórki rakowe, nowotworowe w zasadzie, mnożą się i nie umierają kompletnie. I teraz pytanie, co znaleźć, żeby zaczęły umierać. No i w każdym razie w tej chwili już nieistotne, skrolujemy sobie troszeczkę i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co chodzi? Okazuje się, że metodą na zapobieganie postępom nowotworów, zabezpieczanie przed nowotworami, ewentualnie wykorzystanie w terapii przeciwnowotworowej, kiedy się choroba pojawiła, mogą być ewentualnie witaminy, ale różnego rodzaju składniki mineralne, suplementy różnego rodzaju itd., itd. I teraz uzasadnienie naszego świadomego wyboru witamin A, C, E i D do uwzględnienia w naszym kompleksowym przeglądzie ma swoje korzenie w ich niezwykłych właściwościach, które czynią je idealnymi kandydatami do eksploracji w kontekście zastosowań terapeutycznych. Przede wszystkim witaminy te są łatwo dostępne, głównie poprzez spożycie w diecie. O, kochani, tu już jest od razu minus, bo witamin nie da się opatentować, a więc nie ma jak zarabiać na witaminach. Ta inherentna dostępność sprawia, że są one głównie praktyczne w potencjalnych interwencjach terapeutycznych. Potencjalnych interwencjach. No, oczywiście, że potencjalnych. Jaki lekarz zaleci różnego rodzaju suplementy? To jedynie ci zalecają, którym odebrano na przykład w Polsce prawo wykonywania zawodu. Witamina A występuje w wielu popularnych produktach spożywczych, tak jak marchew, bataty, szpinak. Witamina C występuje obficie w owocach, tak jak pomarańcze, truskawki, kiwi. Natomiast witamina E znajduje się w orzechach, nasionach, olejach roślinnych. Witamina D może być syntetyzowana przez skórę pod wpływem światła słonecznego, jest również dostępna w wzbogaconych produktach mlecznych i tłustych rybach i tak dalej. Okazuje się, że wcześniejsze przeglądy badań klinicznych, modeli zwierzęcych i badań in vitro, czyli w szkle, w tak zwanej próbówce, czyli w badaniach takich naukowych, nie na człowieku, badania sugerują, że witaminy, minerały w diecie mogą przyczyniać się do zapobiegania i leczenia różnych nowotworów, takich jak nowotwory piersi, płuc, wątroby, szyjki macicy, żołądka, mózgu, glejak, układu limfatycznego, chłoniak i prostaty. Jednak konieczne są dalsze, dobrze kontrolowane badania, aby lepiej zrozumieć ich potencjał przeciwnowotworowy. W tym przeglądzie zamierzamy rzucić światło na związek między farmakologicznymi dawkami witamin a rakiem, czy też nowotworem i omówić mechanizmy działania. Ponadto pokrótce omówimy, w jaki sposób niektóre badania wykazały niższą częstość występowania raka w dietach bogatych w witaminy, co w ostatnich latach spotkało się ze znacznym zainteresowaniem. W ogóle mnie to pewne teksty, kochani, śmieszą. Dlaczego? Dlatego, że jest masa dowodów, praktycznych dowodów na działanie zróżnicowanej, celowo dobranej suplementacji, wspomagania, które kompletnie nie ma nic wspólnego z leczeniem medycznym. To jest tylko wspomaganie organizmu. Wspomaganie mające na celu oczyszczenie organizmu z różnego rodzaju chemii na przykład. Wspomaganie, które ma na celu zlikwidowanie kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, czyli przekwaszenia tkanek, czyli inaczej usunięcia z tkanek z organizmu wszelkich chemicznych substancji, tych chemicznych substancji, które nie są kompatybilne z ludzkim ustrojem, a które są obecne w ogromnej ilości w produktach do jedzenia, których celowo nie nazywam pokarmem, posiłkiem, żywnością. Mówię to od lat. Konserwanty, polepszacze, barwniki, spulchniacze, mikronanoplastik, radionuklidy,
pestycydy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mamy. Tego trzeba się pozbywać, bo cała ta chemia zabójcza powoduje zakwaszenie kwaśnicą metaboliczną organizmu, tak zwaną niskostopniową. Cała playlista na moim kanale jest odkwaszanie. Postaram się zamieścić link do odkwaszania i do playlisty nowotwory, kilkadziesiąt audycji. I kochani, rak to nie jest sprawa związana absolutnie z genetyką w niewielkim tylko stopniu. Ale mówię absolutnie, bo biorąc pod uwagę to, co się słyszy, że rak, no to geny takie, bzdura na kółkach. Jeżeli lekarz mówi, że to geny decydują wszystkim, to jest, ja nie wiem, to jest żałosny facet po prostu. Mówię to świadomie. Jeżeli ktoś się poczuje z lekarza obrażony, to mnie guzik to obchodzi. To się niech zaczynają douczać w każdym razie. I w każdym razie, słuchajcie, no tutaj jest cały szereg oczywiście treści. Aktywność biologiczna witamin A, C, D i wpływ na profilaktykę nowotworową, opisy i tak dalej, i tak dalej. Jest tego cała masa dowodów, że te witaminy bardzo skutecznie przeciwdziałają rozwojowi nowotworów. Na przykład tutaj wiele badań wykazało korelację między niedoborem witaminy D a wysoką częstością występowania chorób zakaźnych i zapalnych chorób autoimmunologicznych. Witamina D zmniejsza stan zapalny, a to jest początek raka poprzez mediację różnych szlaków i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mam też, kochani, playlistę witamina D i tam możecie zajrzeć jest tam kilka audycji bardzo ciekawych, uważam. Znaczy nie dlatego, że ja je robię, tak są ciekawe, tylko że po prostu na bazie bardzo ciekawych artykułów i tak dalej, i tak dalej. A więc słuchajcie, witamina jako środek przeciwnowotworowy, badania przedkliniczne, witamina A i jest tu cały opis. Zostawiam to Wam, bo nie chcę tutaj tej audycji przedłużać za wszelką cenę, a jak ktoś będzie chciał, to po prostu niech sobie poczyta, przynajmniej wybierze pewne fragmenty. Teraz posłuchajcie, witamina C, a więc znowu kwas askorbinowy jest silnym przeciwutleniaczem, czyli zwalcza wolne rodniki. I kiedy pan Jerzy Ziemba mówił, że w przypadku choroby nowotworowej i stosowaniu chemii, czyli chemioterapii, jak trzeba kwas askorbinowy stosować, no to oczywiście wszędzie podniósł się wrzask we wszystkich mediach. Celowo używam wielkiej litery N w środku mediach, że Zięba leczy nowotwory, w ogóle, że leczy nowotwory, a nie człowieka, witaminą C. I oczywiście określano to jako bzdurę. Nie leczy Zięba, tylko dzięki zastosowaniu kwasu askorbinowego jest szansa na zwalczanie wolnych rodników, które przyspieszają rozwój nowotworu. No i tak dalej, i tak dalej. No i tak wiecie, można byłoby się tutaj znęcać i tak w każdym razie posłuchajcie, postaram się znaleźć gdzieś jakieś po prostu podsumowanie małe. Tu jest witamina E oczywiście omówiona i tak dalej. I myślę, że zaraz dojdziemy do jakiegoś po prostu podsumowania. No, tabela podsumowuje badania przedkliniczne wymienionych witamin. A więc rak piersi, rak płuc, żołądka i tak dalej. Cała masa tego wszystkiego. Dlaczego ja o tym mówię i tak scrolluję sobie, przyspieszam? Bo nie chodzi o to, żeby to wszystko czytać, żeby się na tym znać, tylko żeby wiedzieć, mieć świadomość, że są dowody na to. Są dowody medyczne. Są badania kliniczne. No, znowu badania kliniczne, są przedkliniczne i tak dalej. My nawet nie musimy rozumieć, co to takiego jest. Te kliniczne, przedkliniczne. Są dowody. Oczywiście jest tutaj też bardzo ciekawy rozdział, krytyczna ocena bezpieczeństwa witamin i potencjalnej toksyczności. No bo jeżeli ktoś po prostu będzie przesadzał z jakimiś rzeczami, nawet łykając witaminy będzie za dużo, no to też może sobie zaszkodzić. Woda też potrafi być trucizną.
Jeżeli ktoś wypije na przykład w ciągu dnia 10 litrów wody, to może przenieść się na łono Abrahama, że tak powiem, i koniec. A więc na przykład może dojść do hiperwitaminozy, ale większość z nas nie ma hiperwitaminos, tylko hipowitaminozy, czyli braki witamin i minerałów i sprawa załatwiona. I teraz co tu jeszcze? Wnioski. Podsumowując, potencjalna rola witamin A, C, E i D w zapobieganiu i leczeniu nowotworów budzi coraz większe zainteresowanie, co potwierdzają badania przedkliniczne i kliniczne oraz rozważania dotyczące bezpieczeństwa. Witaminy odgrywają złożoną rolę w profilaktyce nowotworów, wpływając na funkcjonowanie układu odpornościowego, oporność na antyoksydanty, modulację stanu zapalnego dyrektywę epigenetyczną, co może poprawić wyniki leczenia poprzez wpływ na różnicowanie, proliferację i apoptozę komórek nowotworowych oraz zwalczanie stresu oksydacyjnego i uszkodzeń DNA. W szczególności witamina A, regulując wzrost i różnicowanie komórek, wpływa na kilka szlaków sygnałowych związanych z rakiem. Witamina C działa jako przeciwutleniacz, czyli antyoksydant, redukując stres oksydacyjny i potencjalnie wzmacniając odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom nowotworowym. Dożylne podawanie witaminy C w dużych dawkach wykazało potencjał w selektywnym zwalczaniu komórek nowotworowych. Właściwości antyoksydacyjne witaminy E chronią błony komórkowe przed uszkodzeniem, a niektóre jej formy wykazują działanie przeciwzapalne. Witamina D poprzez swoją rolę w różnicowaniu komórek i funkcjonowaniu układu odpornościowego wykazuje związek ze zmniejszeniem ryzyka w przypadku niektórych nowotworów, takich jak rak jelita grubego. Co ciekawe, połączenie witamin A, C, D i E z chemioterapią i radioterapią oferuje spersonalizowaną strategię leczenia raka. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, należy przy chemii radioterapii, czyli dwóch ulubionych metodach oczywiście medycyny, stosować połączenie, dożywianie witaminami. Witaminy te wzmacniają odpowiedź immunologiczną, czyli wzmacniają układ odpornościowy. A teraz tutaj trzeba byłoby powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Niektórzy mądrzy onkolodzy, no akurat nie słyszałem o polskich, ale za granicą, mówią, że nie ma czegoś takiego jak choroba nowotworowa. Jak to nie ma czegoś takiego? Co za bzdura? No przecież, panie Dąbrowski, sam pan mówi, że mówimy zresztą o nowotworach, o raku i tak dalej. Ci onkolodzy mówią, nie, istnieje jakiś problem z układem odpornościowym, który nie jest w stanie zwalczyć komórek nowotworowych, które są obecne w organizmie każdego z nas. Również w organizmie waszego tutaj prelegenta, autora tej audycji. Tak jak w nas są wirusy, bakterie gnilne, ale nie chorujemy do pewnego czasu. Dlaczego? Bo organizm jest w stanie z tym poradzić. Ma potężną armię zwalczającą tych zbójów w nas. I ta armia ciągle ćwiczy, ciągle atakuje, ciągle wojny się wewnętrzne w nas po prostu toczą. Kwestia jest tylko taka, czy nasi żołnierze będą odpowiednio wyekwipowani, czyli wyposażeni, czy mają odpowiednią broń, czy są wykarmieni, przećwiczeni i tak dalej, i tak dalej. No ale to są takie moje metafory. A więc witaminy te wzmacniają odpowiedź immunologiczną, łagodzą stres oksydacyjny, hamują angiogeneza, czyli wytwarzanie się naczyń krwionośnych nowotworu. Bo wyobraźcie sobie przerzuty, metastazę. Jest coś takiego, że na przykład został wycięty guz. Został wycięty guz, ale to tak jak grzyba wykręcamy po prostu ten owocnik z gleby w lesie, to z niego się wysypują ewentualnie zarodniki. Jak się nie wysypują, to wiadomo, że jest grzybnie. Więc jak usuwamy jeden owocnik, to tylko w ten sposób powodujemy
przyspieszamy wzrost następnych owocników. Tak samo jak w ogrodzie. Przycinamy gałęzie drzewa, no to momentalnie drzewo zacznie wypuszczać nowe po prostu gałązki. Rozkrzewienie się następuje. I tak samo tutaj z nowotworem. Dochodzi do metastazy, czyli wysypywania się tak zwanych komórek macierzystych nowotworu, ja to tak roboczo nazywam zarodnikami, jak zarodniki grzyba, i one szukają dojścia do najbliższego naczynia krwionośnego. Dochodzą do naczynia, starają się przeciąć to naczynie, żeby wpłynąć do niego, do wnętrza, czyli tak jak koloniści w Ameryce Północy, nie, na przykład, gdzieś tam wylądowali, potężna rzeka, budują tratwy, stateczki i płyną z brzegu, płyną dalej, powiedzmy gdzieś tam, żeby się osiedlić. O, tu jest fajne miejsce na faktorię, zbudujemy tu faktorię. A co zrobić z Indianami? Wybijemy ich do nogi. To będzie nasza ziemia. A więc te komórki macierzyste wpływają, przecinają na przykład naczynko krwionośne, o ile ono jest słabe, nie ma kolagenu na przykład, a więc nie ma witaminy A, E, C, nie ma kwasów tłuszczowych omega-3, nie ma krzemu, a więc to naczynie jest słabe, nieuzbrojone wewnętrzne na przykład zbrojenia metalowe, ale to jest moja metafora, więc taki zarodnik, po prostu taka komórka macierzysta wnika do środka, przecina, używa tak zwanych nożyc biologicznych, kwasu mlekowego albo w inny sposób trawi to naczynko, wpływa do środka, płynie dalej, tak miliony takich komórek macierzystych płyną i mówimy sobie wówczas, no doszło do przerzutów, głód wycięty, ale przerzuty. Tak to się dzieje. I koniec. I teraz chodzi o to, że jeżeli taka komóreczka, taka macierzysta osiedli się gdzieś, bo o, tu jest fajne miejsce, to zaczyna się mnożyć i wytwarza własne naczynia krwionośne. To jest proces angiogenezy. I teraz dalej. Czyli rak się rozrasta, następny guz, następny guz, następny guz. Witaminy również indukują apoptozę. Indukują apoptozę, czyli mają wpływ na wytworzenie tego mechanizmu samoumierania komórek. Te nasze normalne komórki, te nasze ze zdrowego ciała, wszystkie umierają i na to miejsce się rodzą nowe, natomiast komórki nowotworowe nie mają tego mechanizmu, one się tylko ciągle mnożą i chodzi o to, żeby zrobić coś, żeby one jednak zaczęły po prostu zdychać w nas. Przepraszam za określenie, jestem czasami brutalny, bo tu chodzi o nasze życie. A mógłbym użyć oczywiście innych słów, ładniejszych i tak dalej. Użyłem, jakie użyłem. Synergia między witaminami a konwencjonalnymi metodami leczenia otwiera obiecujące ścieżki dla skuteczniejszych i bardziej spersonalizowanych terapii. Dalsze badania są niezbędne, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w leczeniu raka. Oczywiście, niemniej jednak obecne badania wykazują ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. Stosowanie różnych schematów dawkowania w badaniach na ludziach i zwierzętach może wpływać na mechanizmy leżące u podstaw potencjału leczniczego witamin w nowotworach. Często prowadzą do złożonych i nieprzewidywalnych skutków. Chociaż modele zwierzęce dostarczają wstępnych informacji, nie zawsze odzwierciedlają one ludzkie procesy metaboliczne, co potencjalnie prowadzi do zróżnicowanej biodostępności i skuteczności u ludzi. Ponadto wyniki badań in vitro, czyli w szkle, czyli na próbówkach, na szkiełkach, tak jak obserwowana toksyczność witamin A i E dla komórek nowotworowych, mogą nie przekładać się bezpośrednio na korzyści terapeutyczne in vivo, czyli w żywym organizmie, gdzie złożone układy biologiczne mogą zmieniać wpływ witamin na komórki nowotworowe i tak dalej, i tak dalej. Kochani, zatrzymuję już to udostępnienie. Nie było moim celem dzisiaj przytaczanie mam wiedzy, w jaki sposób te witaminy tam chronią przed nowotworem i tak dalej, tylko celem było pokazanie, że istnieje wiedza na ten temat, która kompletnie szeroko nie jest wykorzystywana. I teraz po pierwsze, słuchajcie, trzecia audycja z tego bardzo krótkiego cyklu na playliście Nowotwory będzie przedstawieniem konkretnych metod z 12 kroków. Jakie 12 kroków możesz podjąć, każdy z Was,
żeby uchronić się przed nowotworem. A nawet wtedy, kiedy doszło do choroby, w jaki sposób jednak wspomagać organizm. Co należy robić? O tym powiemy sobie bardzo dokładnie. Bez owijania w bawełnę. Natomiast dzisiaj jest problem taki, że praktycznie się nie dopuszcza żadnego wspomagania, oczyszczania organizmu z różnych chemicznych świństw, które właśnie są przyczyną nowotworów, podłożem rozwoju nowotworów, tylko wyłącznie chemioterapia, radioterapia i operacja, czyli zasada wytnij, otruj, spal. Wszystko. I tak to, kochani, jest. Będziemy już dzisiaj kończyć tą naszą audycję. Chcę tylko powiedzieć, że wiemy doskonale, że trwają poszukiwania, rozśmiesza mnie te poszukiwania cudownego panaceum na raka, czyli na nowotwory. Już znowu opracowanie jakieś, o, wynaleziono, już będzie, już coś tam i tak. Na to idą ogromne pieniądze, bo to są patenty. A to, co się można opatentować, to się po prostu można sprzedać za ciężkie pieniądze. Nasze składki idą na NFZ, z tych składek jesteśmy leczeni. A czy wyleczeni? A czy ja jestem wylekarz, jak powiedział pewien lekarz do pewnej pani, która zapytała, panie doktorze, czy mnie pan mnie wyleczy? No więc odpowiedział, czy jestem wylekarz? Ja jestem lekarz. Jestem od leczenia. Czego? Chorób czy ludzi? A więc trwają badania. Kochani, w tym względzie jestem pesymistą. Nie znajdziemy żadnego środka na raka. Żadnej metody. Metodą jesteśmy sami my. Z naszą świadomością, z naszym trybem życia. I nawet biorąc pod uwagę, że mamy środowisko zatrute, żywność zatrutą, wodą zatrutą i tak dalej, to możemy żyć, bo możemy temu przeciwdziałać. A więc słuchajcie, nie po to jest ta audycja robiona, żeby po prostu zwiesić nosę na kwintę i nie da się nic zrobić, wprost przeciwnie, można zrobić bardzo dużo. Rak to wcale nie jest wyrok i sprawa załatwiona. Tym bardziej, że wy jesteście tym dowodem, bo wasze komentarze do różnych moich audycji świadczą o tym, jak niesamowitą macie rozwiniętą świadomość prozdrowotną. Czy stosujecie jeszcze coś, czy też nie, to jest inna sprawa, ale przynajmniej wiemy co, że możemy coś zacząć po prostu robić. I to jest budujące. Nie dajmy się oszukiwać po pierwsze, nie dajmy sobie wbić do mózgów, że koniec, rak to już jest koniec, zostało panu, a w ogóle tak przy okazji, wielu medyków to są ludzie, mam ogromny dla nich szacunek, bo są obdarzeni zdolnością jasnowidzenia, bo wielu z nich mówi, o, zostało panu 2-3 miesiące życia. Już widzi, ile zostało, podziwiam. O choroba, o choroba właśnie. No, a okazało się, że jest wiele takich przypadków, że pacjent później żyje i przy następnym spotkaniu, to pani jeszcze żyje? Chciałby się pani powiedzieć, pani Pelagio. Dobrze, kochani, dość tych moich prześmiewczych słów. Wkurzają mnie pewne rzeczy. Jesteśmy okłamywani, więc dlatego proszę was, nie dajmy się okłamywać. Szukajmy, czytajmy, szukajmy różnego rodzaju tekstów. Różne artykuły są, ja też właśnie dlatego grzebię gdzieś tam w internecie, wynajduję różnego rodzaju perełki, po to, żeby mieć świadomość, że nie jesteśmy bezbronni. A oni, ci, którzy nam kit wciskają, nie są bezkarni. Wcześniej czy później zapłacą za te wszystkie przeniewierstwa. I za tą rzecz 2019-2020 też zapłacą. Już niektórzy płacą. Także trzymajcie się najlepszego i zapraszam na trzecią część tego krótkiego cyklu na playliście Nowotwory. Oczywiście w opisie audycji dam wam link szczególnie do dwóch playlist. Odkwaszanie i nowotwory. A tam znajdziecie masę udokumentowanych różnych tekstów na bazie badań naukowych. Wszystkiego dobrego. Oczywiście proszę was o lajki, o komentarze,
o w miarę długie komentarze. Podobno przynajmniej 7-8 słów musi być, żeby to algorytmy YouTube'a po prostu zanotowały. I dzielcie się linkami ze swoimi znajomymi, zamieszczajcie gdzieś na swoich social media linki do tych audycji i tak dalej. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Popatki. Cześć.